dość absurdalnie postanowiłem pojechać do NRD, żeby poznać, czym są Niemcy. Do NRF-u to ja tam nie miałem żadnych kontaktów, do Republiki Federalnej, ale do NRD. I po prostu postanowiłem pojechać do kołchozu, żeby pracować jako robotnik. Kiedyś w Polsce byłem w PGR-ze, też pracowałem, prawda, jako uczeń, żeby poznać takich normalnych Niemców. To był zwariowany pomysł między innymi dlatego, że ja niemieckiego nie znałem. Do dzisiaj nie znam tego języka. Postanowiłem pojechać i tutaj dostaję odmowę. To nie były formalny paszport, nie był potrzebny, tam była potrzebna, tak powiem, to nie pamiętam jak to się nazywa, wkładka czy coś, czy stempelek. W każdym razie formalnie to nie był paszport, ale w istocie wymagało to decyzji władz. Dostaję odmowę i wtedy ojciec zwraca się do swojego przyjaciela z czasów przedwojennych, nielegalnej pracy w KPP, taki potwór charakterologiczny. To był dyrektor departamentu w MSW, stary Ubek, Zabawski on się nazywał. Człowiek, który spędził wiele lat w obozach sowieckich. Był potworem, był ograniczonym, był typem ograniczonym, z pochodzenia chyba Ukraińcem chyba był, czy Białorusinem, nie wiem. W każdym razie ojciec miał takich dwóch przyjaciół z tych czasów. Drugi to był taki Malko, to był jego generał Malko, prawda? Znam jego dwóch synów, którzy są, jeden w Holandii, dawno wyjechał, prawda? Drugi jest tutaj w Warszawie, nie mam bliskich stosunków, ale ich znam. I on do Załaskiego zwrócił się, czy on by mógł sprawdzić, czy to nie jest pomyłka, że mi odmówiono. I ten Zabawski później spotkał się z ojcem i był wściekły zupełnie. Słuchaj, ty mnie naraziłeś na niebezpieczeństwo, dlatego że teraz moje nazwisko jest wpisane w akta twojego syna. To nie jest przypadkiem, że jemu odmówiono tego wyjazdu do NRD. Po prostu dlatego, że to, co on robi, po prostu szkodzi partii, powiedział. Także ja mam taką, w sumie dano mi, to znaczy jednak jego interwencja, nie byłem na tyle aż, że nie tyle się naraziłem, żeby po interwencji jednak bardzo wysokiego funkcjonariusza w MSW, żeby mi nie dano. Dano mi. Ja pojechałem i to był kołchoz, który mieścił się na terenie wielkiego samego Berlina, więc tak dość centralnie położony, i gdzie większość to byli uchodźcy z państw wschodnich. Ja mogłem rozmawiać, bo oni znali albo rosyjski, albo polski. Bardzo byli wrodzy wobec Polski, wobec tego i wobec mnie. To było nieprzyjemne doświadczenie. Niewiele pamiętam z tego. W każdym razie to była dla mnie lekcja. To była lekcja być w tym kołchozie koło Berlina. Lekcja lekcja czego? Co zrozumiałeś? No po pierwsze, jaki jest stosunek Niemców do nas. Poza tym ich ambiwalentny stosunek do władz niemieckich. Widziałem dyktaturę, która była znacznie ostrzejsza niż dyktatura, prawda, ten żargon, język. Oni mi tłumaczyli częściowo, prawda. Znaczy, o czym ja wiedziałem. To nie jest tak, że ja o tym nie wiedziałem, ale ja to widziałem na oczy. To był jeszcze kraj, to był znacznie gorszy barak w tym samym obozie, prawda? I ja to widziałem na oczy. Plus ich niechęć do Polaków, prawda? Do innych krajów obozu. Więc to była ta lekcja tych paru tygodni, nie wiem, ja z 3 tygodnie chyba tam spędziłem wtedy w tym kołchozie.